Dzisiaj troszkę taki specyficzny temat dotyczący habsburskich Katowic. Długo zastanawiałem się w sumie, gdzie leciała granica Cesarstwa Habsburskiego, bo był już na kanale filmik dotyczący austriackiego Bytomia. No i dotarłem sobie, że Katowice również były habsburskie. Bardzo często się mówi coś takiego, że Katowice były oczywiście niemieckie, mówi się, że w okresie międzywojennym były polskie, nazywano to się polskim Chicago, a bardzo rzadko się wspomina na temat taki, że Katowice ogólnie były również we władaniu Habsburgów i dlatego też dzisiaj kilka słów na ten temat. Wszystko się będzie skupiało wokół, moi drodzy, tego aktu, który tutaj widzicie i tego planu, który tutaj widzicie, który zamieściłem. Ale najpierw przejdźmy sobie troszeczkę do pewnych takich, nazwijmy to, ciekawostek. Więc tak, oczywiście pomimo faktu, że pamiętajmy o tym, że Katowice mają różne dzielnice. I zanim Katowice stały się Katowicami, to również była taka sytuacja, że te dzielnice były poszczególnymi wioskami i one sobie wchodziły w obręb różnych ziem. Na przykład w obręb ziemi bytomskiej wchodziła Dąbrówka Mała, Bórowiec, Dąb, Wełnowiec, Józefowiec. Warto jest też powiedzieć, że te tereny, Dąb w ogóle tak naprawdę należał do Chorzowa, a Chorzów należał do Bożogrobowców, co zresztą widzimy w herbie miasta Chorzowa. Natomiast w skład ziemi mysłowickiej wchodziły takie dzielnice jak Załęże, Zawodzie, Bogucice, Szepienice, Janów, Brynów, Muchowiec, Koszutka i również pierwotnie, początkowo dzisiejsze Śródmieście. Natomiast w skład ziemi pszczyńskiej wchodziły Murcki, Panewniki, Piotrowice, Ochojec, Ligota, Kostuchna, Zarzecze i Podlesie. Pierwsza w ogóle wzmianka o Katowicach pojawiła się w zapisach księdza Kazimierskiego, wizytatora parafii bogucickiej w 1598 roku. I ten dokument właśnie tutaj widzicie. Co ciekawe, tam w tym dokumencie czytamy, że była to własność należąca do Habsburgów. A w jaki sposób była własnością należącą do Habsburgów? Ano już za chwileczkę będę tłumaczył. Więc historię miasta w ogóle wyznaczają losy kilku znacznie wcześniejszych osad rolniczych z XIV i XVI wieku oraz kuźnic żelaza będących obecnie dzielnicami miasta. Usytuowana nad brzegiem rzeki Rawy kuźnica Bogucka została wspomniana po raz pierwszy w dokumentach w ogóle w 1397 roku i był to jeden z najstarszych zakładów tego typu w Polsce. Natomiast poza kuźnią bogucką w okolicy istniały jeszcze trzy podobne zakłady, czyli istniała kuźnia na Załężu, w Szopienicach i Rozdzieńska kuźnia. Podobny w ogóle rodowód ma kilka jeszcze innych dzielnic Katowic. W ogóle najstarszą dzielnicą Katowic jest Dąb, o którym dokumenty wspominają już w 1299 roku. On należał, jak już wcześniej powiedziałem, przez kilkaset lat do klasztoru Bożogrobowców w Miechowie. Następnie wspomniane są kolejno wsie będące dziś dzielnicami miasta, wymienione w dokumencie księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja. Ten dokument jest z 15 grudnia 1360 roku. I ten dokument potwierdza Ottonowi z Pilczy własność wsi Jaźwice, Załęże, Bogucice, Rozdzień oraz miasto Mysłowice. W połowie XVI wieku na obszarze nadanym kuźnikom pojawiło się też osadnictwo rolnicze o charakterze zagrodowym. No i właśnie w 1580 roku Bogucki Andrzej założył na swoim gruncie wieś zagrodniczą Katowice, która jest właśnie wzmiankowana w tym protokole, który tutaj widzicie. To jest protokół z wizytacji parafii boguckiej z 1598 roku jako Villa Nowa, czyli nowa wieś, a przez kilka następnych stuleci była to osada rolnicza i kuźnicza, które egzystowały obok siebie. Oczywiście w XVII, XVIII i w połowie XIX wieku naturalnie wieś Katowice zmieniała
właścicieli, natomiast tak naprawdę potężny rozwój Katowic rozpoczął się wraz z uruchomieniem 3 października 1846 roku przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej połączenia z Wrocławia do Mysłowic i dnia 6 sierpnia 1847 roku wjechał na główną stację kolejową pierwszy pociąg osobowy. Ale wróćmy do tego, bo w tym czasie, kiedy wjechał pociąg, to już Katowice nie były habsburskie, tylko były pruskie. Więc wróćmy sobie do tego dokumentu z 1598 roku. Więc wracamy sobie do tych dzielnic, które powstały w miejscach występowania płytko zalegających ród żelaza. I te rudy żelaza właśnie zadecydowały o rozwoju tej wsi. Tutaj też jest bardzo ciekawa sprawa, bo chciałem Wam pokazać pierwszy plan miasta wsi Katowice. To jest najdawniejszy, pierwszy plan Katowic. On pochodzi z 1686 roku i on został, szczerze mówiąc, załączony do aktu sprzedaży. No ale wróćmy sobie dalej. Więc usytuowana nad brzegiem rzeki Rawy Kuźnica Bogucka została wspomniana po raz pierwszy w dokumencie z 1397 roku. I jak już wspomniałem, był to jeden z najstarszych zakładów tego typu w Polsce, który funkcjonował aż do XVIII wieku, ponieważ w XVIII wieku pojawiły się wielkie piece hutnicze. No i poza Kuźnią Bogucką w okolicy istniały jeszcze właśnie, jak wspomniałem, 3 inne, czyli Załęski, Szopieński i Roździeński. I z tym ostatnim związana jest postać Walentego Roździeńskiego, który był autorem poematu Officina Ferraria abo Huta i oczywiście huta i warsztat z kuźniami szlachieckimi dzieła żelaznego. Podobny w ogóle rodowód ma jeszcze kilka innych, jak już wspomniałem, dzielnic. Chciałbym wrócić do tego dokumentu z 1360 roku, z 15 grudnia. Tam czytamy w tym dokumencie coś takiego. Mikołaj z Bożej łaski, książę Opawski i Raciborski, wszystkim do wiadomości, że mu miłe i wierne służby, które umiłowany i szlachetny rycerz Otto zwany de Pylcz nieprzerwanie pełni, wynagrodzić pragnąc jemu oraz dziedzicom i prawym następcom jego te wsie, to jest wieś Jazwicze i wieś Zalęze i z dziedzictwa ojcowskiego, jemu bezspornie należące, podobnie i wieś Boguczyce z wsią Rozdzeń i miastem Myslowicze, dajemy, zezwalamy i darujemy. Oczywiście trudno jest jednoznacznie ustalić pochodzenie nazwy miasta. Prawdopodobnie miasto w ogóle Katowice, albo wieś Katowice wywodzi się od imienia albo przezwiska pierwszego osadnika, czyli dzierżawcy kata, bądź też od słowa kąty, bo tak to kiedyś jako kąty nazywano chaty zagrodników pracujących przy wyrębie i przewożeniu drewna do Kuźnicy Boguckiej. W połowie XVI wieku na obszarze nadanym Kuźnikom pojawiło się osadnictwo rolnicze o charakterze zagrodowym i około 1580 roku Kuźnik Bogucki Andrzej założył na swoim gruncie wieś zagrodniczą Katowice, która jest wzmiankowana właśnie w tym protokole wizytacji boguckiej, który tutaj widzicie z 1598 roku jako Villa Nowa, a przez kilka następnych stuleci te właśnie osady, czyli rolnicza i kuźnicza, egzystowały obok siebie. W dokumencie czytamy ad parochiam peritent ville Bogucice Zależe et nowa villa Katowice. No i w protokole wizytacji parafii w Bogucicach pojawiła się także wzmianka o cudownym obrazie w miejscowym kościele. Tam czytamy w tym dokumencie coś takiego. W tejże parafii jest sławna kapliczka pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Największy napływ ludności, po łacinie concursus populi maximus. Jest to święto nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Kaplica ta jest w miejscu starszej i mniejszej, podobnie jak poprzednia z ofiar ludu zbudowana. W 1609 roku Katowice zostały odkupione od Jakuba, Jana i Mateusza Boguckich przez Katarzynę Salomonową. Mówi o tym jej oświadczenie, w którym sprzedaje Kuźnicę Bogucką z wioską Katowice i pustym działem brynowskim wnuczce Jadwidze Kamieńskiej. Do 1691 roku Katowice należały do Kamieńskich, następnie do Bernarda Soboka.
Do tego akurat Soboka należały do 1698 roku. Później do Jana Krzysztofa Mieroszewskiego w 1698, Jerzego Cholego w latach 1698-1702 i dalej rodziny Promniców od 1702 do 1736 i ponownie do rodziny Mieroszewskich. Ten plan wioski, który tu widzicie, on powstał, to jest pierwszy plan wioski Katowice, który powstał odręcznie narysowany w 1686 roku. Był on sporządzony odręcznie, to był taki plan sytuacyjny, będący dodatkiem do ugody zawartej między Rudolfem Kamieńskim a Janem Mieroszewskim dotyczącej spornych gruntów. No i w 1736 roku Katowice zaznaczone były na mapie Księstwa Opolskiego, a w 1749 roku na mapie Fryderyka Werde. W 1755 roku dobra katowickie odziedziczyła Józefa Schwellen-Grebel, a w 1764 kupił jej Jannę Pomucen Schwellen-Grebel, wnuk Mieroszewskich. W 1776 roku właścicielem Katowic został Bogumił Fryderyk Neffe. I dalej już nie będę rozwodził się, ponieważ dalej już Katowice były pruskie. Ale wróćmy do tego momentu. Dlaczego Katowice były habsburskie i gdzie ta granica Katowic była? Ano, wyobraźcie sobie, jak weźmiecie mapy historyczne, że tereny Bytomia, tereny Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic i tereny aż do Mysłowic, praktycznie do Mysłowic, w XVI wieku należały do Królestwa Czech. One należały do Królestwa Czech. I żeby było ciekawiej, Królestwo Czech było we władaniu Habsburgów. Dlaczego i z jakiej to okazji? Ano bardzo prosto. Był zawarty układ z Jagiellonami, Habsburgów z Jagiellonami odnośnie Czech i Węgier, ponieważ Jagiellonowie zasiadali na tronach i Czech, i Węgier. I w związku z powyższym był układ między Jagiellonami a Habsburgami, że w razie śmierci bezpotomnej któregoś z Jagiellonów, te Królestwo Czech czy Królestwo Węgier przejdzie we władanie Habsburgów. I tak też się stało. Ostatni Jagiellon jako król Czech, Jagiellończyk oczywiście, zmarł bezpotomnie. W związku z powyższym Królestwo Czech odziedziczyli Habsburgowie, a co za tym idzie, odziedziczyli również Bytom, Gliwice w XVI wieku i Katowice aż do praktycznie Mysłowic. Więc moi drodzy, żeby było ciekawiej, według historii Habsburgowie zasiedli na tronie Czech od roku 1526 i żeby było ciekawiej, od tego roku rządzili praktycznie nieprzerwanie. Oczywiście były takie malutkie wkręty, że na przykład między poszczególnymi Habsburgami wskoczył jakiś tam Wittelsbach, przykładowo Karol III Bawarski, czy też jakiś Fryderyk Reński, to byli akurat Wittelsbachowie, ale praktycznie od 1526 roku, czyli po śmierci Ludwika Jagiellończyka, syna Władysława II Jagiellończyka, właśnie Królestwem Czech w sposób praktycznie nieprzerwany rządzili Habsburgowie. Tak więc Katowice, wieś Katowice była we władaniu Habsburgów. Habsburgowie utracili oczywiście Śląsk na rzecz Prus na skutek 3 wojen śląskich. Te wojny śląskie miały miejsce w latach 1764 i wtedy praktycznie utracili ten Śląsk na rzecz Prus. Został im tylko kawałek Śląska Cieszyńskiego, który później cały czas był habsburski. Zresztą cesarz i cesarzowa oczywiście nosili tytuł księcia cieszyńskiego również. To takie krótkie przybliżenie Katowic na to, że nie tylko Katowice były pruskie, nie tylko były polskim Chicago, ale również Katowice przede wszystkim przez bardzo długi okres czasu, bo przez ponad 200 lat były tak naprawdę habsburskie.
Więc nie zapominajmy o tym, jeżeli mówimy o historii Katowic.